Cześć, jestem Marek Zubrzycki i jestem trenerem snookera. Na kanale swoim pokażę Wam bardzo dużo ciekawych, dla niektórych nowych, a dla niektórych nie do zaakceptowania rzeczy, które na pewno sprawią, że będziecie dużo lepszymi zawodnikami, nie tylko jako amatorzy, ale również jako profesjonalni gracze. Serdecznie Was zapraszam i zaczynamy. Odcinek pierwszy: stres a technika. Ja osobiście uważam, że snooker i golf są to dwie najtrudniejsze dyscypliny na świecie. Postaram się Wam wytłumaczyć dlaczego. Snooker jest przedstawicielem gier bilardowych, czyli gier precyzyjnych. Pewna teoria mówi nam, że człowiek nie jest przystosowany ewolucyjnie do gier precyzyjnych. Dlaczego? Ponieważ nasze naturalne sporty są to takie, gdzie biegamy, rzucamy, uderzamy. Są to wyuczone elementy sprzed 10 000 lat, które mogły nam zapewnić jedzenie albo przeżycie. Dlatego wspaniała natura wyposażyła człowieka w coś takiego jak hormon stresu, który wytwarzany jest przez nadnercza w sytuacjach kryzysowych. Jako pierwszy hormon uwalniana jest adrenalina i noradrenalina, która działa przez pierwsze 10-20 minut. Adrenalina i noradrenalina działa głównie na układ krążenia, poprawia rytm serca i napina bardziej mięśnie, przez co możemy mocniej uderzyć lub szybciej biec. Natomiast w snookerze jest to nam w ogóle niepotrzebne, ponieważ zależy nam właśnie na precyzji, a nie na napięciu mięśniowym. Ja osobiście nazywam taki efekt w momencie sytuacji stresogennej, która występuje podczas cały czas trwania meczu twardokiścią i występuje to wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie nadać żadnej rotacji. Czujemy się tak, jakbyśmy grali kawałkiem drewna, nawet nie drewna, tylko stali, a każda rotacja, czy wsteczna, czy postępowa, modlimy się, żeby w ogóle zaistniała. Następnym hormonem jest kortyzol, który wspomaga działanie adrenaliny i noradrenaliny po to, aby lepiej poradzić sobie ze stresorem. Permanentny stres, jakiemu poddawany jest zawodnik w trakcie długogodzinnego pojedynku, a tak naprawdę czasem wielu dni, kiedy gra w turnieju, może prowadzić do rozwijania się różnych chorób. I za to właśnie są odpowiedzialne te same hormony, które na początku nas bardzo wspomagają. Ale o tym opowiemy sobie w innym odcinku, kiedy będziemy omawiać odżywianie i odpowiednie przygotowanie do turnieju. Co zrobić, aby poradzić sobie w takich sytuacjach, kiedy stres działa bardzo destrukcyjnie na naszą motoryczność? Jest jeden podstawowy element, który działa w każdym sporcie, nie tylko w snookerze, nie tylko w grach bilardowych, ale w sportach walki, w skoku wzwyż, w biegach, w piłce nożnej. Jest nim technika. Technika jest to solidny fundament, który pozwoli nam być lepszym od innego zawodnika w momencie sytuacji stresogennej. Sport i muzyka są bardzo blisko siebie, ponieważ zarówno muzyk, jak i sportowiec muszą poświęcić godziny dziennie na trenowanie zarówno techniki, jak i innych elementów, żeby być zawodnikiem kompletnym. Jest pewne powiedzenie wśród muzyków, które bardzo fajnie wpisuje się w aspekt sportowy, że jeżeli wirtuoz nie potrenuje jeden dzień techniki, nic się nie stanie. Jeżeli drugi dzień nie potrenuje techniki, usłyszy to inny wirtuoz. Natomiast jeżeli trzeci dzień nie poćwiczy techniki, usłyszy to publiczność. I to najbardziej odzwierciedla, jak ważna jest technika, jak ona pomaga w sytuacjach stresogennych, kiedy napięcie mięśniowe jest przeogromne, a w tym sporcie precyzyjnym jest bardzo wymagana odporność na stres. Wszystkie rzeczy, które postaram się pokazać Wam tutaj na kanale, nie są moim wymysłem. Jest to pokłosie współpracy, wieloletniej współpracy, ponieważ w snookerze jestem już 25 lat, a jako trener blisko 20, z innymi trenerami z różnych dziedzin sportu, zarówno z indywidualnych, jak i z grupowych. Również współpraca wieloletnia z psychologami sportu pozwoliła mi stworzyć pewne ramy treningowe, które na zasadzie transferu przenoszę z innych dziedzin sportu i wkładam w treningi snookera i oddam za to sobie rękę obciąć, że te rzeczy działają. Jeżeli mi zaufacie,
to gwarantuję Wam po raz drugi i jestem chyba jedynym trenerem w Polsce, jak i na świecie, który daje za to gwarancję, że jeżeli będziecie wykonywać pewne elementy i będziecie sumiennie to powtarzać przez okres minimum 3 miesięcy, Wasz wzrost będzie naprawdę duży. Pamiętajcie więc, technika rządzi, technika radzi, technika nigdy nas nie zdradzi. Natomiast teraz zapraszam Was i pokażę Wam, co to jest magiczny kąt prosty. Kąt prosty, o którym wszyscy słyszeli, ale do końca nie wiedzą, jak to działa i z czym to jeść. Kąt prosty. Gdzie występuje? Kąt prosty powinien występować w momencie, kiedy trzymamy nasz kij na bacie, a nasz tip dotyka do bili białej. Czyli w momencie kontaktu tipa z białą powinien się utworzyć kąt prosty między kijem a naszym przedramieniem. Czyli przedramię i kij. Kąt prosty. W momencie kontaktu kąt prosty. I powiemy sobie 3 zasady, dlaczego powinno tak być. W momencie kąta prostego kij jest najbardziej równolegle do stołu. Ponieważ jeżeli odciągamy, nasz kij idzie troszkę do góry, w momencie kontaktu jest najbardziej równolegle do stołu i później, jeżeli ręka idzie dalej, znowu kij się troszeczkę unosi. To jest pierwsza zasada. I dlaczego kij powinien być jak najbardziej równolegle do stołu, omówimy sobie w następnym odcinku. Natomiast drugą zasadą kąta prostego jest to, że jeżeli mamy kąt prosty, powinniśmy tak ustawić nasze ciało, żeby ręka miała zapewniony ruch i miejsce do odciągnięcia kija do tyłu. Tutaj następuje kontakt tipa z białą i żeby ręka swobodnie mogła sobie wyhamować. To jest drugi element. I trzeci element jest to zasada wahadła. Zobaczcie, tutaj mam białą na sznurku. O co chodzi? Jeżeli podniosę białą do tej wysokości, to wkładam w nią energię potencjalną. Jeżeli puszczę białą, to energia potencjalna jest zamieniana dzięki grawitacji na energię kinetyczną i biała wykonuje taki ruch. Jak zauważyliście, biała dzięki grawitacji zaczyna opadać, prawda, bo działa na nią grawitacja i zaczyna przyspieszać. Największa prędkość występuje w kącie prostym, a jak wiecie, im większa prędkość, tym większa siła. I na tym nam właśnie zależy, ponieważ kawałeczek dalej już biała zaczyna zwalniać. Dlatego ten kąt prosty jest tak istotny, bo chodzi o to, żeby jak najmniejszym zużyciem energii przez nasze mięśnie uzyskać jak najlepszy efekt w przekazaniu energii bili białej. Żebyśmy niepotrzebnie nie marnowali tej energii, żebyśmy nie zrywali strzału, żebyśmy nie spinali mięśni, bo jak wiecie, to wszystko negatywnie wpływa na precyzję wykonywanego strzału. W innych odcinkach pokażemy błędy, które występują. Jeżeli ktoś trzyma kij za daleko albo za blisko, to wszystko sobie omówimy. Ale jak widzicie, pierwszy element, który wykorzystuje zasady fizyki i tutaj dzięki naszemu organizmowi, gdzie można powiedzieć, że to połączenie biomechaniki, wykorzystujemy do celów, żeby być bardziej efektywnym. Dlatego ja tak bardzo wierzę technice, która jest oparta na prawach właśnie fizyki, optyki, biomechaniki, ponieważ wiem, że to będzie działało. Tak samo jak nie da się uratować ze spadającej windy, choć wielokrotnie w dzieciństwie myśleliśmy, że odkryliśmy coś bardzo takiego innowacyjnego, bo w ostatnim momencie podskoczymy i uratujemy się. Tak właśnie nie jest. Dlatego jeżeli będziemy działać dzięki zasadom fizyki i je wykorzystywać, nie będziemy wyważać otwartych drzwi. Za chwilę zademonstruję Wam, jak bardzo ufam fizyce. Zapraszam. Pokażę Wam teraz moją wiarę w fizykę. Mój dentysta ma troszeczkę obiekcji. John and Steve też słabo, widzę, nie wierzą. Jedziemy.
Dzięki, że oglądaliście pierwszy odcinek. Cieszę się, że byliście tu ze mną. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, oczywiście subskrypcja i zapraszam na dalsze spotkania.